Cześć, nazywam się Marcin Jędrzejczak. Całe moje życie zawodowe, jak również i hobby związane jest z bronią, ze strzelaniem, z szeroko pojętym terminem walki bronią. Pierwszy kontakt z bronią palną miałem w wieku 10 lat. To był polski pistolet WIS. Kolega przyniósł go z szafy do piwnicy, do mojego bloku na Mokotowie. Oczywiście pistolet był załadowany, magazynek był wypełniony amunicją. Przeglądając ten pistolet w piwnicy, postanowiliśmy oddać pierwszy strzał, ale tego nie puścicie, nie? No i tak się stało, tak? Strzeliliśmy pierwszy, drugi raz, wystrzeliliśmy cały magazynek i tak chyba ta moja fascynacja bronią palną się rozpoczęła. Kiedy rozpocząłem swoją pracę zawodową i zacząłem pracować z bronią w szeroko pojętym bezpieczeństwie osób, zacząłem się zajmować bezpośrednią pracą z bronią wśród ludzi, na mieście, na ulicy. Zrozumiałem, że mam broń, wykonuję z nią jakieś zadania, a nie mam kompletnie pełnego wachlarzu umiejętności, gdyby się wydarzyło naprawdę coś poważnego, tak? I tak zaczęło się to moje dążenie do tej perfekcji, do tego, żeby zgłębić każdy możliwy kierunek, każdy możliwy scenariusz sytuacji, która może się wydarzyć. Pamiętam takie zdarzenie, dosyć śmieszne, ale też i dosyć edukacyjne, które mi się przytrafiło w pracy. Podczas sprawdzania ciemnego pomieszczenia, gdzie wszedłem z dworu od razu do ciemnej stajni, szukając osoby, poczułem wydmuch ciepłego powietrza w stronę swojej twarzy, obecność kogoś, kto stoi naprzeciwko mnie w ciemności, tak? Wyjąłem broń, wezwałem do zachowania zgodnego z prawem i nagle zobaczyłem z ciemności głowę konia, która się wychyliła. I to był taki moment, który też pokazał mi, jak w stresie, jak w nerwach bardzo łatwo jest popełnić błąd, a konsekwencje, które będziemy tego ponosić, będą się ciągnąć za nami całe życie. Podczas wielu sytuacji, gdzie ta broń palna była używana lub za chwilę miała być użyta, obserwowałem sytuacje, gdzie ludzie kompletnie sobie nie radzili z tym. Nie radzili sobie pod względem manualnym, pod względem taktycznym, czyli jak się dobrze ustawić, gdzie stawać, gdzie nie stawać, jak również nie radzili sobie w głowie z tym wszystkim, co się działo, że mają wyjąć broń, wymierzyć w osobę, wymusić określone zachowania. I tak powstał pomysł na to, żeby stworzyć firmę, stworzyć spójny system i jakby pewnego rodzaju szkolenia, czyli w cudzysłowie dać narzędzia tym ludziom, żeby oni mogli wykonywać tą pracę lepiej, bezpieczniej, przede wszystkim też dla siebie. W naszej firmie Street Smart zajmujemy się dostarczaniem narzędzi do rozwiązywania wszelkich niebezpiecznych sytuacji. Projektujemy jakby tą wiedzę i umiejętności kursanta, człowieka od początku do końca. Najpierw od ustalenia, co dokładnie mu jest potrzebne, co mu zagraża. Na tej podstawie staramy się ustalić, jakie ma potrzeby sprzętowo-materiałowe i później krok po kroku szkolenie. Wszystkie te szkolenia oparte są na obowiązującym prawie, nie odbiegają jakby od tego, co możemy zrobić w naszym kraju, zgodnie z kodeksem karnym, z obowiązującym prawem, tak? Szkolenia są realistyczne, połączone. Nie możesz myśleć o tym, że będziesz używał broni w stosunku do kogoś, albo tobie się coś stanie na wskutek użycia tej broni, nie znając zasad pierwszej pomocy, nie mając umiejętności jakby udzielania tej pierwszej pomocy sobie, tudzież innym osobom. To są wszystko elementy, które się ze sobą zazębiają. Suma wszystkich jakby doświadczeń i bagażu umiejętności przekuła się na współpracę z firmą Helikon Tex, gdzie zajmuję się współpracą dotyczącą projektowania nowych elementów wyposażenia, nowych elementów umundurowania współpracujących z bronią palną, tak? Czyli wszystko to, co mieści w sobie linia range. One są na bieżąco aktualizowane. Wszystkie rzeczy, które są do poprawy, są poprawiane,
tak, aby ten produkt spełniał wszystkie oczekiwania i jakby zadowalał użytkownika końcowego. Pamiętam początek swojej drogi, kiedy zaczynałem, kiedy widziałem ten pierwszy prawdziwy pistolet, kiedy pojawiali się wokół mnie ludzie, którzy mieli jakąś wiedzę i przekazywali ją w sposób mniej czy bardziej odpowiedni. Wtedy bardzo autorytatywnie słuchałem, wierzyłem w te wszystkie prawdy. Dziś już wiem, że najważniejszą rzeczą jest to, że to ty musisz zdecydować, co chcesz robić w życiu. To ty sam musisz spróbować tego wszystkiego. Sam musisz zdecydować, czy to jest dla ciebie dobre, czy to jest złe. Czy część z tego zaadoptujesz i będziesz z tego korzystał, czy to jest kompletnie nie dla ciebie. Ale nikt za ciebie tego nie zrobi. To ty sam musisz przejść tą drogę. I to musi być twoja droga do perfekcji. Nie ma innej możliwości.